Rzeczywiście drugie ciało należało do ludzkiej kobiety. Symulator znalazł w ciele pańskiego syna ranę postrzałową. Śmiertelną. Nie była to broń laserowa, tylko prymitywna. I to od niej zginął jaśnie książę. Pański syn już nie żył, kiedy doszło do wybuchu. Wyjdź. Zaiste, jeszcze... Wyjdź! Miałem rację. To znaczy? Nie słyszałeś go? To nie był wypadek. Ale przecież nikt... Ktoś go zamordował, Kasiuszu! Cała galaktyka ma się o tym dowiedzieć. Wszyscy mają szukać jego zabójcy. Ty też masz go szukać! Ja? Nie, kurwa, ja! Chcę wiedzieć, kto to zrobił! Każdy, kto widział mojego syna, żywego lub martwego lub jakiegokolwiek, ma się natychmiast do mnie zgłosić! Każdy łowca nagród w tym sektorze ma Dać szukać nagrodę? jego... Co? Za informację, nagrodę. Żeby zachęcić potencjalnych świadków. Jaką nagrodę, debilu? Właśnie straciłem syna! Pierworodnego Blobula, jedynego dziedzica tronu! A ty chcesz, żebym ja komuś dał jeszcze za to nagrodę? Przepraszam. Gdziekolwiek jesteś, znajdę cię. Nie ma takiej planety, nie ma takiego księżyca, nie ma komety, ani mgławicy, gdzie będziesz mógł czuć się bezpiecznie. Nic ci już nie pomoże. Lepiej pocałuj swoje tchórzliwe dupsko na do widzenia i pożegnaj się z tym wszechświatem, bo twoje dni są już dawno policzone! Singing in the pouring rain and feeling young again. You know you get what you give, and I wanna live. Everyone sells something, but I don't buy it all. No dobra. To jaki masz plan? Świetny. No to świetnie. Świetne plany są najlepsze, słyszałem. Musimy upozorować wypadek. To ja wiem. Tylko jak? Zwarcie z opóźnionym zapłonem. Najpierw uszkodzę delikatnie system chłodzący lewego silnika. Pilot automatyczny wyprowadzi statek poza Układ Słoneczny, a po 12 godzinach turbiny będą już tak przegrzane, że niestety, ale... Musimy tylko posadzić Kloklo na miejsce pilota i odpalić silniki. Ale jeśli znajdą tylko jego ciało, od razu będą podejrzewać ciebie. No tak. Ale na statku jest kapsuła medyczna. To znaczy, co? No, taka kapsuła, która potrafi sklonować każdy organ, który zeskanuje. W kosmosie tego używają do przeszczepów, ale można ją przeprogramować. Kloklo, jak się bał gdzieś lecieć sam, no to wysyłał tam swojego klona. Więc może i mnie się uda. Ale to znaczy, że ty chcesz zrobić drugą siebie? No tak. Tylko bez funkcji życiowych, samo ciało. A ta cała... ta pomoc kosmiczna, którą wezwał? Nie. Ją to odwołałam jeszcze zanim ruszyliśmy. I poprosiłam, żeby nikomu nic nie mówili o tym zgłoszeniu. Znamy się. Oni też za nim nie przypadali. Co? Nic, no. Dobry plan. No. Tylko żeby Gustaw się nie zorientował. Kto? Kelner.
Podaj swoje imię, zawód i miejsce zamieszkania. Gustaw, kelner, osiedle Małej Niedźwiedzicy. Supernowa. Tak? Wspaniałe miejsce. Mój syn często tam jadał. Moje wyrazy najgłębszego współczucia, lordzie Kloklo. To naprawdę ogromna strata dla całego sektora. Usłyszałem o wszystkim dziś rano. Strasznie mi przykro. Masz dla nas jakieś informacje? No właśnie, niby mama, a niby nie ma. To znaczy, z jednej strony nie widziałem ostatnio jaśnie księcia, ale z drugiej strony to właśnie ta jego nieobecność wydała mi się jakaś taka podejrzana. To znaczy? Kilka dni temu przeleciała do nas księżniczka Susan, ale nie było przy niej jaśnie księcia, o dziwo. Była za to jakaś inna dwójka ludzi. Normalnie sobie siedzieli jakiś czas, a potem jeden z nich podszedł do baru, chciał coś zamówić, ale nie wiedział co. Zupełnie jakby pierwszy raz był w restauracji. I potem nagle zaczął wrzeszczeć, zrobił awanturę, oznajmił, że nazywa się Gwiezdny Szeryf Kołolski, pobił Dona Kormaka na oczach klientów. Kowalski? Tak samo się nazywała ta mała zdzira. Księżniczka Susan? Przestań ją tak nazywać! Ta świeższa rasa nie jest godna takich tytułów! Co to może znaczyć? Nie wiem! Przylecieli też statkiem jaśnie księcia. Przylecieli jego statkiem, a ty nic nie zrobiłeś? No ale co miałem zrobić? Pytałem się księżniczki, gdzie jest książę, ale powiedziała, że gryzie piach. Mój syn nienawidzi gryźć piachu! A skąd ja miałem to wiedzieć? Z jego biografii śmieciu zostawiłem wam 3 egzemplarze. Zejdź mi z oczu! A ta nagroda za informację? Nagroda? Nagroda? Jak śmiesz prosić mnie o nagrodę? Gdybyś od razu do mnie przyszedł, mój syn może nadal by żył! Powinienem cię zabić! Zapadnia! Co teraz, panie? Nie wiem, o co tu chodzi, ale to oni zabili mi syna. Ci ludzie? Albo ta mała przybłęda. Wiedziałem, że nie można jej ufać. No, ale przecież ona i tak już nie żyje. Naprawdę dalej wierzysz, że to ona leży w kostnicy? Mamy gdzieś współrzędne miejsca, z którego porwał ją mój syn? W sensie ziemia? Nie ziemia, wiem gdzie jest ziemia, debilu, miejsce dokładne! Ale chyba nie sądzisz, panie, że wróciła akurat tam. To nie jest najmądrzejszy gatunek w kosmosie. Lordzie, pozwól mi wykonać to zadanie. Ja wiem, że nigdy nie byłem szkolony do misji w terenie, ale naprawdę nie mamy czasu do stracenia. Obiecuję, nie zawiodę cię, panie. Ruszaj. Dzień dobry. A co to za dobry humor? Wyrzucili mnie z pracy. Co zrobili? No właśnie też byłem w szoku. Ale jak to? Kiedy? Przed chwilą. To znaczy nieoficjalnie w zeszłym tygodniu, ale oficjalnie przed chwilą. Jezu. Ale czemu? Okazuje się, że ściąganie Gwardii Narodowej na pole kukurydzy, gdzie rzekomo rozbił się statek kosmiczny, wcale nie jest najlepszym pomysłem. Zwłaszcza kiedy faktycznie przyjeżdżają, a tego statku już tam nie ma. No ale nic. Dobrze, że przynajmniej zniknąłem na kilka dni i nie było ze mną żadnego kontaktu. Nie wierzę. A u ciebie co? Ale z kim ty rozmawiałeś? Powiedziałeś im, co się stało? Wyjaśniłeś im? Ale co ja miałem im wyjaśnić dokładnie? Jaka informacja z ostatniego tygodnia mogłaby ich uspokoić? Że byliśmy w kosmosie? Czy że nasza córka żyła tam przez ostatnie 8 lat? Na przykład? I tak wszyscy mają mnie za wariata. No to tym bardziej mogłeś spróbować chociaż. Słuchaj, czego bym nie powiedział, decyzja zapadła. Ja na ich miejscu pewnie zrobiłbym to samo. To co teraz będzie? Znajdę nową pracę i tyle.
Przecież ty to kochasz. Najważniejsze, że jesteśmy w komplecie. Reszta mnie nie interesuje. Szukasz kogoś? Kamuflator. Naprawdę miałem nadzieję, że nie żyjesz. Dzięki. Dobrze cię widzieć. Zrobiłaś to? Co? Zabiłaś jaśnie księcia. Ale ty nie musisz go tak nazywać. Nikogo tutaj nie ma. Zrobiłaś to czy nie? A jeśli tak, to co? Nie cieszysz się? A wyglądam, jakbym się cieszył? Ty nawet nie wiesz, co się tam teraz dzieje. Jego ojciec kompletnie zwariował. On już wie, że to nie ty zginąłeś w wypadku i wysyła po całej galaktyce płatnych morderców, żeby cię znaleźli. No to powiedz mu, że mnie znalazłeś i zabiłeś, wielkie halo. No i co to niby rozwiązuje? Myślisz, że uda ci się przed nim ukryć? Szczerze, taki właśnie mam zamiar. No to powodzenia w narażaniu życia całej swojej rodziny. Nie, spokojnie, tato. Nic się nie dzieje. To przyjaciel. Przyjaciel? Jaki przyjaciel włamuje się do czyjegoś domu w środku nocy? Taki, który nie wiedział, że będzie u was noc. Kasiusz, tata Kasiusz. Dzień dobry. Mogę wiedzieć, co wy tu robicie? Rozmawiamy tylko. No mam nadzieję. Właśnie tłumaczyłem pańskiej córce, jak nierozsądnym pomysłem było zabijanie syna największego przestępcy w tym sektorze. Ta? No to może ze mną o tym porozmawiaj, co? Bo to ja go zastrzeliłem. Pan? Coś jeszcze? Dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego zastrzeliłem porywacza swojej córki? Zastanów się. Tato, Dobra. Pogadaliście sobie, a teraz bardzo bym pana prosił, żeby pan uszanował późną godzinę i dał mojej córce Klo, 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 klo. Tyle mi wystarczy, kochani. Ale niespodzianka, co? Sam nie wiem, kto tu jest bardziej zaskoczony. Wy? Czy ja? Naprawdę nie wpadłeś na to, że mogę cię podsłuchiwać, Kasiuszu? Od dawna wiedziałem, że jesteś zaplutym zdrajcą, ale nawet ja nie spodziewałem się, że aż taki. No cóż, każdy uczy się na błędach. No nic. Pana gwiezdnego szeryfa oraz ciebie zapraszam oczywiście z powrotem do pałacu na specjalne przyjęcie powitalne. Co? Jak to mamy tylko 2 snopy ściągające? To gdzie jest reszta? Jak to nie ma? No ludzie, no nie róbmy sobie tak, no nie w takiej chwili, no! Trudno. W takim razie z tobą, mała księżniczko, policzę się kiedy indziej. Do zobaczenia. To jest jawny skandal, że mamy tylko 2 działające snopy. tato, Spokojnie.
Co się stało? Zabrali tatę. Ubieraj się.